Halo, dzień dobry. Witam na farmie w Portugalii. Jak widzicie, pochmurnie dzisiaj, niedziela rano i jedziemy z Marcinem. Witam wszystkich. Jedziemy Również. z Marcinem obejrzeć działkę dla Filipa i Jani. 29 900 działka, 4,4 hektara. I jedziemy zobaczyć po prostu. Filip mnie poprosił, żeby zobaczyć. Ta działka znajduje się tu w centralnej Portugalii, gdzieś blisko, powiedzmy, Fundao, i jedziemy zobaczyć, czy jest dobry dostęp drogi, jak działka wygląda, nagrać wideo, pokażemy Wam może widok z drona, nagramy, jak działka wygląda właśnie za takie pieniądze. Nie wiem, czy nawet jest tam jakaś ruina, czy nie jest ruina. Jedziemy zobaczyć, także zobaczymy się już pewnie na miejscu. Do zobaczenia za chwilę. Now you have to see the potential, because there is a lot of little pieces of land like this. There is a lot of little, we can almost not doesn't see because there is a lot of bushes. If it was not bushes, the guy tried to sell a higher price. This like that, you have to see the potential, and after this we can negotiate. Okay. Zarośnięte, nie? This a long time ago, in the old times, the old man who works in the area planted a lot of salmon, a lot of salmon here, but now it's only full of bushes. It comes like, you see this tree? Yes. There is a pine over there. The line is the pine until downstairs. It's quite complicated to go because to the children. But if you, I send you the drawing of all the property after. I have a drone, so we can see from the top. This is a 4K. Yes. Okay. It's a 4K, but I usually record only in HD because 4K is taking too much time. Okay, that's right. Yes, all these trees, all these little trees you see is going to downstairs. Downstairs we have a image. All these until the road. You like stones, things like that? This kind of. Good? Okay. So the cars are here. Okay. It starts over here. Eu vejo algo, pero não sei se é o Down carro. is there.
Look, we see it. Yeah. We see the. It's raining. This is expensive one. I think it's like 700. Probably more. Here in Portugal, probably more. This one is nice. Is 4K too. Yes. Yeah. DJI. Oh man, it's raining. If you live in England for 20 years, it's not scary. Yeah, but yeah, you know. This is last, I think, 2-3 weeks of rain. That's it, isn't it? I hope so, because it's already enough. You know, Yeah. everything is full. The Yeah, barrage is full. Yeah, it was raining a lot. This The year. wells are full. The sharks are full. The river downstairs. All these and a lot of trees. But there's a lot of bushes too. You know, you have to clean it up everything. These guys never. Jak widzicie, działka jest dosyć zaryśnięta, także wymaga dosyć ciężkiego sprzętu, czyszczenia, robienia tarasów, także dosyć, wydaje mi się, że nie jest dużo 29900, ale tu na pewno charakter ma i dużo ciężkiego sprzętu, sprzątania, przygotowywania, także drogi, myślę, że duży wydatek finansowy, ale fajne kamienie, fajny charakter. Ale nie, duży. Mucho work. Mucho work. Be careful, it's so close. Noelia. Noelia. Go to the car. This comes with you. This goes like that. You see the big eucalyptus there. Yes. Is the boundary, because the eucalyptus is already in the beginning of the other. You can go from here, but you have to go from here. Zależy do czego to jest taką działkę, nie? No tak, ale tu wiesz, przykładowo stawianie domków, ale tu chodzi, że tutaj musiałby od razu sprzętem ciężkim wjechać. Wiem. Koparki, spycharki, wiesz. Camille, all these belong until downstairs. There is a little piece of land, but it's full of water, you know. Ah, yes. Why? Because there is a little river who passes here, you know, and this is not cleaned up. And is the There- river over there behind the wall? Yeah, the river is the property is until the river, but here is some a Small little stream. line. Yeah, a little line. There is a well, and all these belong the river from here. All these, and we're going to see the house is upstairs. After the river is the other property. Here. It goes like this. This is nice, but the problem is you cannot go. The river downstairs until the eucalyptus, and the eucalyptus go right in the line until the road. And then this land of that land, there is another land downstairs. There is all this piece of land here. You can go see the river too.
he goes until see the eucalyptus. Yeah. And he goes like this, right to the road. And here he starts 200 meters more. Tam są ruiny. Także widzicie, dużo sprzątania, ciężkiego sprzętu, spychy, także gruba kasa tutaj, żeby tą ziemię przygotować pod jakieś domki. Na pewno musiałby dużo pieniędzy. Rzekę poczyścić, tak. No na pewno latem tego tutaj w ogóle nie ma. Latem jest to wyschnięte, ale wszystko jest podmokłe, niewyczyszczone. Musiałby koryta udrożnić, powyczyszczać. Wszystko da się zrobić, ale kosztem odpowiednich pieniędzy oczywiście. A ruina podlega pod tą działkę? Tak, ruina podlega pod działkę. Always full of water. A, tu jest well. Yeah. Always full of water. Zawsze pełna wody. Studnia. Widzicie, do wyczyszczenia do tego. Here, Tu trzeba mieć wizję, w takim kawałku ziemi trzeba mieć wizję, pieniądze. this is the boundary. This is the boundary. This is Czyli the neighbor. This is my friend too. aha, This is the neighbor. This is the boundary. to jest granica, tu ktoś inny ma działkę już, a to ruina należy do tej działki. The house is here. Yes. You're going to see. And the property goes, you see the green there, Yes. almost in the top, there is a white thing like this. Aha. In front, there is some kind of wall, and the wall goes until, you see the big pines over there? Yes. The walls are going until almost the pines there. Aha. This is all the property you see. But we are going to Czyli see. granica idzie tam do tamtych sosnowych drzew, które widać w oddali, i tam, gdzie jest taka biała kubka kamienia, to wszystko tu należy do tej działki. Idziemy zobaczyć tą ruinę. Słuchajcie, dlatego latem byście byli tutaj i myśleli, że możecie postawić domki, a tak naprawdę widzicie, tutaj wszędzie płynie zimą woda. Dobra, wyłączam kamerę, bo bateria już na 30%. No powiem tak, bardzo wymagający teren. Dzikie róże, kamienie, wszystko do czyszczenia. Ruina jest tutaj, bez dachu, kamienna. Nagrywam, bo baterię zostawiłem w samochodzie, a zaraz mi padnie ta. Także nagrajmy jeszcze ruinę. I to za 29 900. No, moim zdaniem raczej totalna rozbiórka. Nie wiem, czy to się nadaje do uratowania. To jest ruina do totalnego rozebrania, bo te kamienie to tak wyglądają, jak miały się zaraz przewrócić. Nie? Tego raczej to musiałby rozebrać już. Wszystko, no. To już to. I na tym miejscu postawić nowe. I na tym miejscu tak postawić. Można wykorzystać oczywiście te kamienie. Kamienie wykorzystać. Ale to nie jest taka, jak u nas była w stanie, że zachować można kamienie. Okay. Hopsa. Nie wygląda, żeby tu był jakiś dostęp, droga taka łatwa z jakiejkolwiek strony. Czyli dostęp i drogę też trzeba by byłoby zrobić. Tutaj wychodzi, że jest taka droga, tam jest mur, czyli tu jest kawałek ziemi, ale tu jesteś pod, nie wiem, czy można budować cokolwiek pod linią energetyczną, bo tu jest wielka linia energetyczna, ale tu jest chyba droga, tak jak on mówi, że droga tu, między tymi dwoma kamieniami, i tam prowadzi do tej ruiny. Tutaj w dół jakby, o tutaj idąc w dół, tam zakręcając prowadzi do tej ruiny. I tutaj wychodząc górą, tu mamy kawałek, tam wychodzi kamienny mur, kawałek kamiennego muru. Tu jest taki kawałek. No jeżeli by to poczyścił ciężkim sprzętem, z pycharkami, od razu wjechał. Podejrzewam, że z
no z 50 000 pewnie by wydał od razu. No ale jeżeli to jest za 29 900, podejrzewam, że no, spokojnie mógłby oferować pewnie 20 000 za to. I oni pewnie by to sprzedali. No bo niestety musi się ktoś tu znaleźć, kto wiedzie ciężkim sprzętem, wyda te dużo pieniędzy dosyć, żeby to ciężki sprzęt, koparki, kamienie, utwardzenie. No utwardzenie nawet nie, bo tu wszędzie kamienie są, czyli to już jakby są naturalne fundamenty. Wszędzie tu pod te domki. I tak jak mówił Pan, że prawdopodobnie to jest opuszczone, nic ten i pod turyzm, pod domki raczej to nie jest park naturalny. No wiadomo, musiałby to adwokat sprawdzić, ale mówi, że on zna tu council, czyli ten urząd miasta i oni by byli zadowoleni, żeby ktoś tu budował domki pod turyzm, że gdzieś tu już ktoś takie rzeczy robi. No bo wiadomo, stoi to ileś lat, puste, zarośnięte, zagrożenie pożarowe, czyli na pewno byłoby fajnie, żeby ktoś to poczyścił, porobił tarasy, pobudował domki. Widoki są przepiękne, potencjał duży, wzgórza. Mówię, ale na pewno dużo pracy, dużo musiałby wydać. Something like this. So whatever is there is not belong No, to this. doesn't belong to this anymore. Ah. Goes higher than like this and comes like that, turns and go to the road. There's some spooky parts. But yeah, I mean, lots of people like this mountain ground with rocks and stuff like this. Słuchajcie, nagrywam zakończenie tego odcinka z działką dla Filipa i Ani. Oni nie są zainteresowani, tak jak się spodziewałem, tą działką. Działka jest 20 minut od Panama Core. Dosyć daleko od Fundao, bo jest chyba z 40 minut od Fundao. Od Castello jest jeszcze dalej, bo jest, podejrzewam, z godzinę od Castello. I tak, zalety tej działki 29 900 tam była cena. Ja podejrzewam, że 20 000, czyli cena jest za prawie 5 hektarów. Cena jest bardzo dobra, bo by, podejrzewam, zbił do 20 000 tą działkę. Ja uważam, na luzie. Więcej bym w ogóle nie startował z tą działką, także myślę, że cena jest atrakcyjna. Dojazd też z głównej drogi, bardzo łatwo tam zrobić parkingi. Dojazd też jest bardzo prosty z tej wioseczki. Następny plus, w tej wioseczce są dwie plaże, czyli praktycznie 5 minut od Was są plaże przy rzece, gdzie jest bar, hamburgery, jakieś miejsce do posiedzenia, także to też jest zaleta tej działki. Minusy tej działki: bardzo wymagający teren, dużo kamieni, także tam ciężki sprzęt by musiał wjechać, bardzo dużo pieniędzy by musiało być wydane na jakieś tarasy, takie rzeczy. Jeżeli ktoś po prostu chciałby to robić tak od razu, powiedzmy pod domek, niekoniecznie. Ruina, tak samo ruina praktycznie do demolki, tam by musiał pozwolenie. Następny plus, że pozwolenia prawdopodobnie bardzo łatwo tam uzyskać. Z minusów następnych, przez środek biegnie wielka, ta takie, wiecie, ja to na to żołnierze mówię, te takie wielkie linie elektryczne tam przez tą działkę ciągną i tam jest dosyć atrakcyjny, kawałki ziemi są pod tą linią, ale uważam, nie wiem, musiałby się dowiedzieć, ale prawdopodobnie pod samą linią nie można nic budować. Także no to jest taki negatywne, nie chciałbym takich wielkich. Zobaczcie, my tu mamy taką linię, ale ona nie jest nie wiadomo jaka duża. Jest taka mała linia elektryczna, ale takiej dużej linii elektrycznej nie chciałbym przez swoją działkę. Także no mówię, minusy, bardzo wymagający teren, wymagający ciężkiego sprzętu, żeby porobić, i ta linia elektryczna biegąca przez działkę. A z plusów, no największy plus to cena. Także to jest taki przykład, jak wyglądają takie działki tutaj, nie? Także zapraszam do oglądania. Jak Wam się podoba, subskrybujcie, lajkujcie, i jak byście chcieli więcej takich działek zobaczyć, dajcie znać. Ja prawdopodobnie od kwietnia ruszę z takimi działkami więcej, bo byłem umówiony z agentką, jakby żeby się pogoda zrobiła, no a to pogoda teraz się, jak widzicie, zrobiła.
Także możliwe, że tych działek będzie więcej do zobaczenia. Na razie trzymajcie się.